Cześć! Witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o swoich nowych rybkach, a także o procedurach związanych z importem ryb z innego kraju. Zostańcie ze mną do końca, bo te rybki są warte obejrzenia. Dzisiaj nagrywam stąd, a nie przy akwarium, dlatego że ryby przyjechały dopiero 24 godziny temu. Jeszcze odpoczywają, staram się ich nie stresować, nie świecić im mocnych świateł. Zwłaszcza jedna rybka potrzebuje czasu, jeszcze odpoczywa dużo na dnie, także zobaczycie ją w tym filmie, ale nie będzie po prostu, nie nagrywam przy akwarium, żeby dodatkowo ich nie stresować. Szanuję to, że potrzebują dojść do siebie po długiej podróży. Chciałabym zacząć chronologicznie, więc opowiem Wam najpierw o tym, jak się zabrać do importu ryb z zagranicy, jeśli nie mamy dostępu do takich ryb, jakie chcielibyśmy. W moim przypadku to był import z Anglii, z Wielkiej Brytanii. Ja mieszkam w Irlandii, więc teoretycznie jest to blisko, ale to oczywiście dwa różne kraje, dwie różne wyspy. I tutaj procedur było całe mnóstwo i stąd też właśnie czekałam na rybki 2 miesiące. Prawdopodobnie można byłoby to zrobić szybciej, gdybyśmy znali wszystkie dokładnie procedury i wymagania odpowiednio wcześniej i je zastosowali. Także, żeby nie powielać naszych błędów, chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak się do tego zabrać. Najważniejszą rzeczą w całym tym procesie jest to, żeby pamiętać, że welony to ryby zimnowodne. Jeśli importujemy ryby egzotyczne, to te procedury są łatwiejsze, natomiast welony, czy wszystkie ryby zimnowodne są podatne na choroby odkarpiowe. Tych chorób jest cała lista i mam ją w razie jakby ktoś chciał i był ciekawy. W każdym razie większość krajów europejskich jest wolnych od tych chorób i ruch pomiędzy państwami z Unii Europejskiej jest dosyć łatwy. Natomiast teoretycznie, tak jak już Wam mówiłam wcześniej, każdego welona można wpuścić do stawu czy lokalnego ekosystemu. I gdyby się okazało, że ta ryba jest chora, może oczywiście przenieść wszystkie choroby na lokalne inne zwierzęta. Stąd też wszystkie procedury są bardzo ścisłe i niestety, jeśli nie chcemy ryzykować życia ryby, a także jej zdrowia, musimy ściśle je przestrzegać. No więc co ja jako importer muszę zrobić, żeby dostać taką rybę? Jeśli chodzi o procedury oczywiście. Po pierwsze muszę się zarejestrować. W lokalnym to był Instytut do Spraw Marynarki. Jako importer są różne kategorie importerów. Oczywiście ja wybrałam na użytek domowy i zaznaczyłam, że ryby będą w domowym akwarium, czyli nie w żadnym oczku wodnym. Ani też nie kupuję ryb na sprzedaż. A później druga procedura to zgłoszenie tego faktu na 24 godziny przed importem i tam się podaje szczegółowo, jakie ryby się kupuje, ile ich jest i tak dalej. Moja rada jest taka, żeby zgłosić, jeśli już mamy podaną datę przesyłki tych ryb, żeby zgłosić to odpowiednio wcześniej, bo jeśli wyjdą jakieś problemy, które właśnie u nas wyszły, to lepiej wiedzieć wcześniej, żeby mieć ewentualny czas, żeby reagować i manewrować z załatwianiem pozostałych dokumentów. Po drugie, musimy sobie znaleźć osobę, która nam te ryby wyśle. Jeżeli próbujemy ściągnąć ryby z Unii Europejskiej, nie jest to proces bardzo skomplikowany, dlatego że, tak jak Wam mówiłam, kraje Unii są krajami wolnymi od chorób odkarpiowych. Jednak mimo to osoba, która chce nam wysłać ryby, musi się zarejestrować oczywiście jako eksporter, musi przejść odpowiednie kontrole. Akurat u nas było tak, że sprowadzałam ryby z Wielkiej Brytanii i Wielka Brytania jest podzielona na 3 regiony i każdy z tych regionów ma swój oddzielny inspektorat. Nasz wysyłający należał pod inspektorat z Anglii i Walii, więc zajmował się tym CEFAS, tak spolszczając. Więc ktoś z tego inspektoratu musiał przyjść i odwiedzić to miejsce, w którym są nasze ryby i stwierdzić ich zgodność z opisem, z tymi wszystkimi dokumentami oraz potwierdzić, że są wolne od chorób. Żeby do tego doszło, ryby po sprowadzeniu z Tajlandii, bo oczywiście to nie były ryby z Wielkiej Brytanii, musiały przejść szczegółową kwarantannę 4 tygodnie i już wtedy podczas wizytacji inspektoratu musiały mieć podaną datę wyjazdu z kraju i z bardzo szczegółowymi informacjami. To jest 6 stron pliku PDF
łącznie włączając nawet rejestrację samochodów, którą będą jechać przez granicę. Niestety wszystko to trwało bardzo długo, ale w końcu oczywiście się udało. Co zrobić, jeśli chcemy ściągnąć rybę spoza Unii Europejskiej? Ja dowiadywałam się akurat o Turcji i niestety jest to dużo trudniejsze, dlatego że kraje spoza Unii, jest cała lista krajów, które mają te choroby karpiowe lub są od nich wolne. Turcja do takich krajów nie należy, tam występują jednak te choroby i bardzo ciężko jest uzyskać odpowiedni certyfikat pozwalający rybie na podróż. Jednak powiedzieli, że są wyjątki i jeśli uda się kogoś znaleźć, kto by taki specjalnie pod Unię Europejską oczywiście certyfikat wystawił, to nie mają z tym problemu i mogą robić wyjątki. Jest też wielu hodowców, właściwie kolekcjonerów wystawowych, pokazowych welonów, którzy ściągają ryby bezpośrednio z Tajlandii. Natomiast tak szczerze mówiąc, nie można sobie po prostu znaleźć farmy w Tajlandii i powiedzieć, wyślij mi 2 rybki, tylko trzeba do tego celu użyć specjalne firmy, które mają specjalne oczywiście licencje i to są tacy transhipperzy, to się nazywa transshipper. Co by się stało, gdybyśmy się nie zarejestrowali i gdyby po prostu zapakować ryby do kartonu i je wysłać za granicę zwykłym kurierem? Jest to ryzykowne i prawdopodobnie w 90 przypadkach by się udało. Jednak w razie jakiejkolwiek kontroli, niestety ryby, jak to się mówi technicznie, zostaną zniszczone, gdyż te dane inspektoraty czy instytuty nie mają miejsca na kwarantannę takich ryb i po prostu te ryby od razu idą do utylizacji. Nikt oczywiście nie chce ryzykować życia kilku ryb za kilka stówek. Także ja zdecydowałam się poczekać i zrobić to wszystko tak, jak powinno być. Jak działają firmy, które zajmują się właśnie sprzedażą ryb pokazowych na inne kraje Unii Europejskiej? W samej Anglii jest takich firm przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście. To są firmy, które sprowadzają ryby pokazowe, dobrej jakości na swój rynek z Tajlandii. Większość z nich działa na takiej zasadzie, że trzeba je zamówić jeszcze zanim zostaną sprowadzone z Tajlandii, albo w momencie, kiedy tylko przekroczą granicę. Zainteresowanie jest bardzo duże tego dnia i właściwie ryby rozchodzą się jak ciepłe bułeczki i nie trafiają na strony na przykład na Facebooku czy na strony ich internetowe, tylko po prostu wszystko załatwia się przez wiadomości prywatne, na przykład na Messengerze. W związku z tym, żeby kupić taką rybę, trzeba naprawdę dokładnie wiedzieć, czego się szuka, bo to wtedy te firmy próbują nam dopasować to, co mają do naszych potrzeb. Czyli na przykład w moim wypadku to było, proszę o ranczu 5-6 cali, wystawowy samiec. Załóżmy. My zamawialiśmy ryby z firmy Nordhans i naprawdę trafiłam na anioła. Pan Steve był świetny od samego początku do końca. Pomagał ze wszystkim, miał anielską cierpliwość. Ja potrafię być bardzo upierdliwa i prosiłam o naprawdę tysiące filmów, zdjęcia z przybliżenia, a jeszcze z tego boku mi zrób. Nie mogłam się zdecydować. Wiedziałam, że chcę kupić kilka rybek, bo sam transport jest dosyć drogi i płaci się za karton, a do jednego kartonu zmieści się więcej oczywiście niż jedna ryba. W naszym przypadku było to 6, bo składałam się na wysyłkę ze swoim kolegą. Także pana Steve'a mogę naprawdę polecić. Ma świetnej jakości ryby i w porównaniu z innymi ceny są niewygórowane, a także naprawdę stanął na głowie z nami, że wysłał nam te ryby do Irlandii. To był pierwszy raz dla niego, a także pierwszy raz dla nas, więc oboje się uczyliśmy, musieliśmy wykazać się jakąś tam cierpliwością do siebie. Wybrałam początkowo pierwszą rybę, którą zobaczyłam od razu miło się od pierwszego wejrzenia, to jest nasz Oreo. To jest ranczu samiec, kolor Kirin. I jest po prostu piękny i wystawowy. Druga, chciałam jednolitego ranczu, a najlepiej samicę, żeby była pomarańczowa. I miałam wybraną inną, ale jak zobaczyłam naszą fantę na stronie internetowej, czyli prawdopodobnie nie zeszła z poprzedniego transportu, od razu się zakochałam w jej buzi. Może nie jest idealna i może nie wygrałaby wystaw, ale to przecież nie o to chodzi. Zakochałam się w jej buzi i od razu zmieniłam tą rybę, którą wcześniej wybrałam, na naszą fantę.
A trzecia to jest malutki dzidziuś ranczu czarny. Zawsze chciałam mieć czarny ranczu i właściwie to było 5. Dostałam filmik z 5, które wyglądały mniej więcej tak samo. Ja powiedziałam, a wiesz co, wybierz mi najładniejszą i naprawdę nie żałuję. Ma strasznie śmieszny pyszczek. Taki trochę straszny, miał się nazywać Lukrecja, ale myślę, że zmieniamy mu teraz imię. Dowiecie się w następnym filmiku na jakie. No więc cała ta procedura trwała 2 miesiące. W końcu wczoraj ryby przyszły. Były bardzo dobrze zapakowane. W sumie było 6 ryb, 3 dla mnie i 3 dla mojego kolegi. Zapakowane były w 4 worki. Największe nasze ryby były same, a te 4 pozostałe były po prostu połączone ze sobą. W sumie ważyło to 20 kg, więc tej wody nie było za dużo. Miały bardzo dużo powietrza, były opakowane w 2 worki, żeby nie przeciekało. I naprawdę wszystko było dograne super, bo ryby wyjechały z Anglii o 14, a już przed 11 były u nas na miejscu, także nawet nie 24 godziny. I oczywiście na początku bardzo długa aklimatyzacja. Zauważyłam, że temperatura wody w tych workach jest wyższa troszkę niż moja w akwarium, więc najpierw bardzo długo trzymałam je na powierzchni, żeby wyrównać temperaturę, a dopiero później stopniowo dolewałam wodę z mojego akwarium do ich worków, żeby ich nie zszokować innymi parametrami wody. Początkowo Oreo i Fanta byli bardzo aktywni, czyli te 2 moje największe rybki. Natomiast maluszek się troszkę chował i był dosyć nieśmiały. Dzisiaj raczej właśnie Fanta jest taka, że musi odpocząć, dlatego też, tak jak mówiłam, nie nagrywam dzisiaj na dole. Ale mam wystarczająco dużo filmików, żeby tutaj podłożyć i żebyście zobaczyli, jakie są cudowne i kochane. Miejmy nadzieję, że po prostu po kilku dniach wszystko będzie ok. Widzę, że się super, cała reszta się, poza Fantą dzisiaj, cała reszta super się zaaklimatyzowała. Mają świetny apetyt, pływają radośnie i to jest najważniejsze. To tyle na dzisiaj, taki szybki skrót newsów. W następnym odcinku opowiem Wam więcej o gatunku ranczu, a także lajonczu i lwiej główce oraz wszystkich pochodnych. No nie wszystkich, bo tych miksów jest strasznie dużo. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.